Dzień dobry. W poprzednim odcinku pokazałem, w jaki sposób naprawić przednie czujniki parkowania, żeby przestały ciągle piszczeć. A teraz bym mógł pokazać, w jaki sposób te czujniki przyciszyć, używając specjalnego schowanego Engineering Mode, a tak naprawdę takiego dodatkowego menu, nieco bardziej skomplikowanego. A więc, aby dostać się do tego menu, potrzebujemy wejść w ustawienia i teraz w system i musimy dotknąć 4 ukrytych przycisków. Raz, 2, 3, 4. I mamy tutaj wszystkie ustawienia, jakie możemy znaleźć dla AMG. W języku oczywiście zrozumiałym. Dlatego wyjdę z tego i pokażę, w jaki sposób to zrobić, żeby wyświetlało się po angielsku. Musimy w menu wyświetlacz zmienić język na angielski i wówczas ten Engineering Mode również będzie po angielsku. 3 i 4. Jak widać. W Sound Test mamy ustawienia do różnych dźwięków. Mamy ustawienia kierunkowskazów, głośności kierunkowskazów, klików, klaków. To są 3 ustawienia przednich czujników parkowania w zależności od odległości. To jest przy ścianie, nieco dalej i piłkanie, że tak powiem, możliwie najdalej. Do każdej z tych odległości możemy ustawić inną głośność. Analogicznie czujniki z tyłu. Mamy też ustawienia 4 różnych gongów. Też możemy sobie przyciszyć te gongi. Pierwszy gong to jest taki jak takie zwykłe plumknięcie, jak zostawi się na przykład otwarte okno w samochodzie. Drugi gong to jest piszczenie, takie jak na przykład się zbyt długo nie trzyma kierownicy na tempomacie aktywnym. I kolejne 2, które szczerze mówiąc nie sprawdzałem ich, bo nie ruszałem tych komunikatów. Według mnie są w optymalnej głośności. Jedynie co przyciszyłem wszystkie czujniki, zarówno przód, jak i tył, jak i kierunkowskazy. Jak to teraz zrobić? Bo to nie jest takie na wprost. Aby przyciszyć przedni czujnik parkowania, może najpierw wrzucę wsteczny. Jestem przy samej ścianie. Muszę dać D. A choć sobie tam piszczy. Wtedy mogę zamknąć to okienko, czy ten ekran. Wybieram Small i to jest ten dźwięk. Za chwilę się podgłosi. To działa z pewnym opóźnieniem. I teraz przycisza się odwrotnie. Przycisza się odwrotnie, niż by na to miała wskazywać logika. Można użyć do tego tych przycisków. Ja ustawiłem 45 dla wszystkich przednich czujników, ponieważ są po prostu za głośne. Kiedy już wybierzemy odpowiednią głośność jednego dźwięku, robimy Back, wchodzimy w Offline Configuration i wciskamy przycisk Reset, czy tam Restart. Wówczas to ustawienie poszczególne zapisuje się i system się zresetuje. Cofnę sobie nieco. Setup, system, raz, 2, 3, 4. Sound test. Nie jestem pewien, czy ten dźwięk to jest ten już, jeszcze, czy już ten. Możemy to przetestować. Nie? Jest nam trochę do przodu. To był ten dźwięk. Słyszeliście, że był głośniejszy. Ustawię go z powrotem na 45, gdyż to jest moja nastawa. One nie muszą być głośne. Back, Offline Configuration, Restart.
I dokładnie to samo robimy z wszystkimi 6 nastawami. Ja tylne czujniki nastawiłem co prawda na 30 parę, nie pamiętam, chyba 32, ze względu na to, że one są jednak troszeczkę cichsze od tych przednich i nie dostaje się od nich takiego świra. Natomiast można jeszcze tutaj ustawić jak najbardziej dźwięk kierunkowskazu. System. Sound test i osobno są klaki i osobno są kliki. Za chwilę się zrobi jeden głośny. Kiedy już wybierzemy odpowiednią głośność, tak samo. Offline configuration. Nie podoba mi się ta głośność. Small clack 36 było, to zrobimy 37. A nawet 38. Dobra, teraz jest tak, żeby mi nie przeszkadzało, jak stoję w korku na kierunkowskazie. Jak już zakończymy zabawę, setup display i zmieniamy z powrotem na ludzki język z barbarzyńskiego. Tak, teraz się zapisuje coś. Dobra, już jest wszystko w porządku. Trzeba było cofnąć. I to chyba wszystko. Dziękuję.